Dzisiaj recenzujemy dla Was Xiaomi Mi Air Purifier 3C, czyli najnowszy oczyszczacz powietrza Xiaomi. Czy jest on następcą 3H, czy może bardziej 2S? Na to pytanie i wiele więcej znajdziecie odpowiedzi w naszej recenzji. Zapraszam. Xiaomi Mi Air Purifier 3C ma identyczny wygląd i wymiary, tak jak na przykład 3H albo 2S. One wszystkie są praktycznie tej samej obudowy, ale tutaj będzie różnica, więc kształt jest taki sam. Tak samo te wypusty, które tutaj widzicie, którymi wpada powietrze. Podobnie tutaj mamy, tak jak w 3H, ten panel OLED z tą różnicą, że ten jest niedotykowy. W 3H macie panel dotykowy, tutaj mamy po prostu zwykły panel, który nam pokazuje zielony kolorek, tutaj ta linia, czyli że powietrze jest ok. Tutaj mamy jakość powietrza, tryb, który aktualnie posiadamy, no i tu akurat ikonka miga z Wi-Fi. Co poza tym, jeżeli chodzi o wygląd tego oczyszczacza? Gdy spojrzymy na jego górę, to przypomina nam się 2S. Tutaj również mamy dwa przyciski. Jeden przycisk służy do uruchomienia i wyłączenia oczyszczacza oraz do zmiany trybu. Czyli jak ja go sobie kliknę, to miałem automatyczny, teraz tryb noc, tryb ulubiony, no i wracamy do automatycznego. Drugi przycisk to jest jasność tego wyświetlacza, czyli jak go sobie kliknę, to mam albo wyłączony, albo super jasny, albo przyciemniony. Włączę sobie super jasny i przestrzeń tutaj, dzięki której odbywa się ta filtracja powietrza, jest mniejsza przez to, że pojawiły się te przyciski. No i główny element konstrukcyjny, główna różnica z tego oczyszczacza w stosunku do wszystkich ich wcześniejszych. Jest to sposób montowania filtra. W 3H, 2S, w wszystkich wcześniejszych oczyszczaczach powietrza mieliśmy montowanie filtra z tyłu. Tutaj przy 3C mamy montowanie filtru od góry. Nie spodobało mu się to, ale tak jak widzicie, ściągamy mu głowę, tak powiem, i do filtra dostajemy się od góry. Tak wygląda filtr, to jest filtr HEPA. Żebyście trochę więcej, jeżeli chcecie się trochę więcej dowiedzieć o samym filtrze HEPA, to zapraszam Was do naszej recenzji 3H. Tam opowiedziałem więcej, już nie będę się po prostu tutaj powtarzał, żeby ci, którzy oglądali recenzję 3H, nie słyszeli tego samego. No ale tutaj mamy filtr, a tu jest sama obudowa. Jak sobie spojrzymy na tą obudowę, to jest ona identyczna z każdej strony. Czyli filtracja tutaj odbywa się w 360 stopniach. To jest główna różnica w stosunku do 3H, bo tam mieliśmy tylko z 3 stron, bo z jednej mamy to miejsce, w którym dostajemy się do filtra. A tutaj ta filtracja jest większa. I też samo dostanie się do filtra jest wygodniejsze. To jest zdecydowanie wygodniejszy sposób. Jak ja go sobie zamontuję z powrotem. Czekajcie. Tutaj jest. Ok. To tak wygląda jego montaż. Pokrótce jeszcze te 3 tryby, o których Wam mówiłem. Po pierwsze mamy tryb automatyczny, czyli oczyszczacz sam obniża zanieczyszczenie powietrza w naszym mieszkaniu. Tutaj zawsze są dyskusje na temat tego, jakie są normy, bo to są mimo wszystko oczyszczacze chińskie. One mają troszeczkę inne normy niż europejskie, ale tutaj jak pozmieniać te normy, to Was zapraszam do dedykowanego artykułu. Późniejszy tryb, wybaczcie, to nie ten przycisk. Późniejszy tryb to jest tryb nocny, czyli on wtedy działa bardzo cicho, żebyśmy mogli sobie w nocy spać, a on żeby nadal działał. No i ostatni tryb to jest tryb ręczny, który możemy sobie ustawić w aplikacji i już tam wtedy mamy odpowiednią tą prędkość obrotą silnika, ustawiamy tak jak chcemy. Jeżeli chcemy na przykład bardzo mocną, no to tam mamy tą możliwość. Oczyszczaczem możemy sterować w aplikacji Mi Home. Pamiętajmy o tym, żeby sobie ją podpiąć do regionu europejskiego, bo to jest oczyszczacz na nasz rynek. To, co możemy na początek, to możemy sobie sprawdzić, jaki jest poziom zanieczyszczenia. Pamiętajmy, że to jest to samo, co jest na wyświetlaczu. Zielony, czyli do 75 jest ok, pomarańczowy do 150 jest średnio, no i czerwony powyżej 150, czyli mamy spore zanieczyszczenie powietrza.
Co poza tym możemy sobie zrobić? Możemy włączyć i wyłączyć to urządzenie, możemy wybrać dany tryb pracy, który chcemy, to co Wam pokazywałem, automatyczny, nocny albo ręczny. Możemy sobie dostosować ten tryb ręczny, tak żeby nam odpowiadał. Możemy uzyskać informację o tym zużyciu filtra, możemy ustawić czas zdalnego włączenia, wyłączenia urządzenia, możemy wyłączyć, włączyć dźwięk. To jest ten taki dźwięk przy pikaniu tak naprawdę tego oczyszczacza. Dostosować sobie tą jasność, czyli to, co mamy na przycisku i włączyć tą kontrolę rodzicielską. No i analogicznie do poprzednich modeli oczyszczaczy, tutaj również mamy możliwość automatyzacji, z tym, że trzeba pamiętać, że tak, w tym oczyszczaczu nie ma ani czujnika oświetlenia, ani czujnika temperatury, ani wilgotności. Więc automatyzacji związanych z tymi rzeczami nie jesteśmy w stanie zrobić, chyba że mamy zewnętrzne czujniki, które sobie powiążemy w aplikacji. Więc to na pewno jest minus, bo w 3H mieliśmy czujnik temperatury i czujnik wilgotności, a w 2S mieliśmy czujnik oświetlenia. Xiaomi wycina trochę te czujniki, to akurat uważam, że to nie jest dobry kierunek i wolałem, kiedy one wszystkie się tutaj znajdowały, bo na przykład właśnie to dostosowywanie oświetlenia wyświetlacza do jasności panującej w pokoju, czyli to, co było w 2S, było bardzo fajne. No ale tutaj mamy pełne możliwości automatyzacji. Teraz spójrzmy sobie na parametry techniczne Mi Air Purifier. Typ filtra no to jest filtr HEPA, czyli wysokowydajny filtr cząstek stałych. Tam mamy jeszcze filtr absorpcyjny z węglem aktywnym i podstawowy filtr PET. Tak naprawdę w dzisiejszych czasach to już jest podstawa. Jeżeli bierzemy jakiś oczyszczacz, to ma mieć po prostu filtr HEPA i nie kombinujemy z niczym słabszym. To ma być wysoka jakość, to jest Wasze zdrowie. Tutaj sobie nie oszczędzamy. Jeżeli chodzi o inteligentne moduły, no to mamy czujnik właśnie jakości powietrza, no i laserowy czujnik cząstek. Typ ekranu to jest OLED, z tym, że to nie jest ekran dotykowy. Mamy te tryby automatyczne, tryb nocny, ten ulubiony tryb, który sobie ustawiamy. Łączność, no to on działa po Wi-Fi. Zdolność oczyszczania to ma 320 m3 na godzinę. Skuteczności oczyszczania to tu już możecie sobie zobaczyć, to już nie będę ich wszystkich Wam czytał. Zalecany obszar to jest do 40 m2, czyli mniej niż na przykład oczyszczacz Pro. Tutaj 3C jest do większego pokoju albo do sypialni, idealnie się nadaje. Pamiętajcie o tym, że przy oczyszczaczach patrzymy z perspektywy pokoju, czyli to nie jest tak, że Wasze mieszkanie ma mieć 40 m2, tylko pomieszczenie, w którym go umieścicie, bo oczyszczacz nie oczyści Wam całego mieszkania. Po prostu będziecie zamykać drzwi czy cokolwiek i to tak nie da rady. Moc znamionowa to jest 29 W, no kolor to jest biały, one wszystkie są praktycznie białe. No i poziom hałasu to jest 31 dB do 61 dB, czyli tak jak wszystkie inne. Warto jeszcze tylko wspomnieć, że zarówno oczyszczacz nie ma czytnika RFID, jak i sam filtr też nie ma RFID. Tak jak Wam mówiłem przy parametrach technicznych, jego moc znamionowa to jest 29 W, czyli jest to bardzo mało, bo 3H ma 38 W, no ale coś za coś. Jako że on ma małą moc znamionową, czyli tak naprawdę pobiera mniej prądu, jest bardziej energooszczędny, jest również słabszy w stosunku do 3H. Więc ta zalecona powierzchnia, na której on działa, jest mniejsza. Więc teraz jest pytanie, czy 3C, czy 3H? I tutaj bardzo mocno zależy, bo on ma fajniejszą tą konstrukcję. Mamy te 360, ale mamy też przyciski u góry, mamy niedotykowy OLED, mamy brak tych czujników temperatury i wilgotności, więc nie powiedziałbym, że to jest następca 3H. To jest bardziej następca 2S. To jest coś pomiędzy 2H a 3H, więc ciężko tutaj Wam dokładnie doradzić, czy ten. Musicie sobie najlepiej obejrzeć tą recenzję oraz recenzję 3H, albo nasze szybkie porównanie 3H i 3C i sami podjąć tę decyzję, stwierdzić, na czym Wam bardziej zależy. Więc ja mam trochę problem z tym oczyszczaczem, że to nie jest jak dla mnie jakaś
ewolucja jednego z istniejących, to tylko dorzucenie kolejnego. A ja nie jestem jakoś super zwolennikiem tego, żeby gigantycznie generować sobie portfolio produktów, bo wtedy można się trochę pogubić. Co nie zmienia faktu, że ta konstrukcja jest naprawdę fajna. Ten oczyszczacz jesteście w stanie kupić za około 400-500 zł, więc ta cena jest w porządku. Ten filtr Wam starczy na ten rok, tak jak wspominałem. Jednak to, co mówiłem w aplikacji, możemy sobie sprawdzić jego zużycie. I tak naprawdę to wszystko. Mam nadzieję, że ta recenzja Wam trochę przybliżyła Mi Purifier 3C. Zapraszam Was do naszych pozostałych recenzji, do lajkowania naszych filmów. No i do zobaczenia.